Pueblito Paisa dzisiaj. Cel, który próbuję osiągnąć od kilku miesięcy, ale się nie poddaję. Trochę się tylko opóźnił w czasie. Idę takimi terenami, że ekstremalnie jest. Tu po drugiej stronie są, ja tylko spróbuję ich nagrać. No, wyglądają jak bezdomni albo jacyś narkomani. I tak skręciłam w tamtą stronę, zobaczyłam ich, zatrzymałam się, wróciłam. Poszłam na drugą stronę ulicy i jakiś pan to widział, tak mi pomachał głową. Że dobra decyzja. Przy tym jeden na drzewie był. No, centrum miasta. Jak zawsze w Medellin trzeba wyjść pod górę. Jem śniadanie. I jestem przerażona. No nie jestem przerażona, ale to jest, wszystko w Medellin jest pod górę. Wszystko. Ładnie wygląda droga. Ptaszki ćwierkają. Żuli już nie widać. Kupiłam w ogóle palucha z serem i państwo, którzy mnie obsługiwali, jak zapytałam o tak jeden sos, czy jest ostry, to mi spojrzeli jak na wariatkę, że chcę to jeść z sosem ostrym, ale tak właśnie ja robię. Ja robię to, na co mam ochotę, próbuję, smakuję i znajduję swoją ścieżkę, a nie przepisy według kogoś. I smakowało mi z pikantnym. Dzisiaj się zabrałam na wycieczkę do Pueblito Paisa, czyli do miasteczka, które jest w mieście. To jest taka imitacja miasteczka typowo z Antioquii, bo Medellin należy do rejonu Kolumbii, który się nazywa Antioquia. Tak jak u nas w Polsce są województwa. Tylko że Medellin nie wygląda do końca tak jak te inne miasteczka z Antioquii, więc tutaj jest stworzone miasteczko, które wygląda tak jak te inne miasteczka z Antioquii. Zaraz tu wchodzę i oglądamy. To miasteczko jest stworzone na jednym ze wzgórzy w Medellin, więc trzeba się drapać na nie przez las. No, wycieczka jest bardzo sympatyczna. Nie ufajcie znakom. Flaga Kolumbii. Tenemos a 40 el que escoja. Todo es piedra natural. Estas son cadenas. Muy lindas. Y aretes a 40. Aha. Lo mismo que estos. Jedzonko, jedzonko, jedzonko. Tu gdzieś też ma być kościół. Hola. To jest hit całej Kolumbii. Chicharron. Wszędzie go jedzą. Cały czas, z każdej okazji. Te świnki. Tu jak pięknie. To jest rynek główny. Pueblito Paisa. To jakaś szopka. Już mam. To Paisa. Sombrero mi tylko brakuje, ale to mi się nie podoba. Jeszcze sobie muszę zrobić selfie Pueblito Paisa, bo nie mam
Tu sobie zrobię na ryneczku. Może selfie albo film selfie. Wow, pięknie. O wow, Kalinda. Tu idziemy. Co to jest? Kuchnia teraz. Czy salon? Jadalnia. Tu będzie kuchnia. O wow. Typowy domek rodzinny i tu. I sypialnia. A su casa para curar el estrés. Yo creo que el mercado es más barato entre los tres. Venga, métale bonito, venga, métale sabroso, venga, Miguelito, y denle la bienvenida a la gente que ha llegado de visita al pueblito. Le damos la bienvenida a este día, me da yo que la toca primavera. Esta es la calma de todos y recuerde que a medio se puede volver cuando quiera. Super wyglądają. Muestra la realidad, en cada lágrima se muere nuestro amor. To jeszcze ujęcie w moim nowym kapeluszu. Pięknie. Tu jakieś rzeźby. Hej, miałam powiedzieć, skąd się wzięłam w Kolumbii, bo niektórzy sobie myślą, a blondynka, samotna, Europejka, samobójca. A moja historia jest dokładnie odwrotna. Jestem w Kolumbii po to, żeby tego uniknąć, bo rok temu udało mi się pokonać bardzo ciężką depresję lękową. Piekło. To było istne piekło. I po pokonaniu takiej choroby jest zasada. Generalnie w życiu jest zasada, jak się zatrujesz czymś w danym miejscu, w danym środowisku, czy nawet to jest, nie wiem, potrawa, ludzie, cokolwiek, to nie możesz po uzdrowieniu wrócić do tego samego, tak? Nie możesz jeść tego samego, pić tego samego albo przebywać z tymi samymi ludźmi. I ja wzięłam to sobie bardzo poważnie do serca, bo nie chciałam drugi raz wylądować w piekle, w którym byłam. I pewnego dnia, z dnia na dzień praktycznie, spakowałam walizkę moich ubrań i postanowiłam, że muszę odejść z miejsca, w którym byłam, czy jeśli chodzi o znajomych, czy jeśli chodzi o rodzinę, bo nie działaliśmy się na siebie zdrowo. Były pewne rzeczy, które mnie raniły, które były niezdrowe i musiałam się odseparować dla własnego dobra. Dlaczego wybrałam Kolumbię? Poszłam za głosem serca. Początkowo byłam w Dominikanie, ale Dominikana nie do końca z moim klimatem, chociaż znowu na nią lecę za niedługo. Ameryka Południowa zawsze była moim marzeniem od małego dziecka. I poszłam po prostu za głosem serca, za głosem małej dziewczynki, która zawsze chciała polecieć do Kolumbii albo Brazylii. W pewnym momencie było tak, że tak jakby z zewnątrz wszędzie dostawałam znaki Kolumbia, 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 Kolumbia i postanowiłam posłuchać tego
i posłuchać głosu serca tak naprawdę, bo moim zdaniem nasze marzenia są w naszych sercach nie bez powodu. One są drogowskazami, instrukcjami, taki jakby tego, czego chcemy, co jest dla nas. Nie co ludzie jakby chcą, jak system by chciał, żeby nasze życie wyglądało, tylko typowo co jest dla nas indywidualnie. I ja poszłam za głosem swojego serca i jak widać jestem tutaj bardzo szczęśliwa w tej Kolumbii. Kocham ten kraj zdecydowanie całym sercem. Po depresji nauczyłam się tego, żeby nie zostawiać życia na później, żeby nie zostawiać szczęścia na później, tylko walczyć o nie, bo liczy się tylko tu i teraz. Postanowiłam wziąć życie w swoje ręce, nie czekać na lepsze jutro, tylko zrobić to dzień dzisiejszy lepszy. Całkowicie po prostu zaufałam. To był mojej intuicji, która mi mówiła odejdź, bo jak zostaniesz tam jeszcze dłużej, to przypłacisz to zdrowiem. Było to bardzo trudne. Miałam takie momenty, w których czułam się, jakbym była znowu w piekle, bo musiałam się zmierzyć ze swoimi demonami, ze swoimi lękami, ale dzięki temu zobaczyłam, że lęk kłamie, że to po prostu ego nas próbuje chronić. Ono się boi nowego i próbuje nas chronić w danym miejscu, w którym jesteśmy. Dlatego nam podsuwa różne lęki i ja, spotykając się z tymi lękami, zobaczyłam, że one kłamią, że nie ma się czego bać na tej planecie, że trzeba iść za głosem serca i trzeba żyć, nie czekać na lepsze jutro. Ja wiem, że ja jestem silniejsza niż mój lęk. Nie pamiętam już, co to jest komfort, ale moje życie nabrało dopiero barw po tym, jak wyszłam ze strefy komfortu. Wychodziłam z domu niecałe półtorej roku i 3 miesiące temu, nie wiedząc, co ze mną będzie, czy sobie poradzę. Wierzyłam, że wszystko będzie dobrze, bo wiara czyni cuda. Wierzyłam, że wszystko będzie dobrze, że nie mogę się poddać, że moje ścieżki się ułożą. No i zaprowadziły mnie do Kolumbii. Widzicie, po moim uśmiechu, po mojej aurze, po radości. Nie pozwalam już lękowi rządzić moim życiem. Jeśli ma mi się coś stać, to mi się stanie, tak? Jeśli jest mi pisane to, żeby mi się coś stało, to mi się stanie, ja tego nie zablokuję. A ja już wiele lat byłam nieżywa choćby podczas depresji i stwierdziłam, że nic gorszego niż śmierć za życia mnie nie spotka. Wcześniej bałam się śmierci i tak naprawdę nie żyłam, bo żyłam w lęku, że coś mi się stanie, I dopiero jak spotkałam się z śmiercią twarzą w twarz, to przestałam się jej bać, bo zobaczyłam, że nie mam się czego bać. I dopiero wtedy zaczęłam żyć. Taka jest moja historia. Nie przyjechałam tu za żadnym mężczyzną, za żadną kobietą, za pracą. Przyleciałam tu dla siebie. Kolumbia od pierwszych dni mnie pokochała tak, jak ja pokochałam ją. Niedługo muszę opuścić bardzo z tego powodu, jest mi źle. Jest to dla mnie ciężkie, bo jest mi tu cudownie w tej Kolumbii, naprawdę. Czuję się tu jak w domu, czuję się tu bezpiecznie, o dziwo. I jak o tym myślę, to już mi się chce płakać. Nie bez powodu mnie tu serce zaprowadziło i cieszę się, że go posłuchałam. Wrócę tu, myślę, że po pół roku mniej więcej. Wydawało mi się, że uciekam z domu, a tak naprawdę ja wróciłam do siebie. Byłam w Pueblito Paisa i skończyłam z kapeluszem Paisa. Przed chwilą jechał chłopak na motorze i mnie zobaczył i mi pokazywał serduszko tak z rąk. Jak tu nie być szczęśliwą w tej Kolumbii? Jak każdego dnia słyszę po, nie wiem, 10, 20, 15 razy na ulicy, że jestem piękna, boska, cudowna. A nie, że coś ze mną jest tak. Kocham za to Kolumbię. Dominikanie też mi mężczyźni często to mówili, ale oni tam tak reagowali na mnie trochę jak takie psy. Takie dźwięki wydawali niefajne i patrzyli na mnie w oczach, mieli sam seks. A tu jest większa kultura w Kolumbii, zdecydowanie. No ja kocham to miasto. Po prostu kocham. Żeby mi teraz sukienki nie podwiało, bo wszyscy przejeżdżający zobaczą moje piękne. Kolumbia zdobyła moje serce. Ja się cieszę ze wszystkiego, jestem wdzięczna za wszystko, więc to bardzo dużo pomaga, naprawdę. Bo były takie momenty w ciągu tej mojej podróży, że nie miałam nic i teraz doceniam wszystko. I to była świetna lekcja, naprawdę dla mnie. Raz, że nie przywiązywania się do rzeczy materialnych, zobaczyć, że to nie od nich zależy moje szczęście, tylko ode mnie. No i co? I teraz doceniam wszystko. Wszystko. Dlatego jestem szczęśliwa. I oby tak dalej. Będzie tylko lepiej.
Tu jest stacja, która się nazywa Industriales. No i tak. Idę do metra. Tu jest rzeka Rio. Bo wieczorem mam wyskoczyć ze znajomym, oglądać światełka, więc